polska firma, dokładnie z Bydgoszczy, PESA, produkująca pociągi. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, cały zarząd i prezesa i wszystkich kierowników wydziału produkcji. Podpisała umowę z rządem gańskim na wyprodukowanie. Tomasz, pokaż słonia. Jak pokazujesz ludziom słonia? Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Gana z Jak to daleko. Proszę bardzo. Zaczynamy nowy odcinek, a zatem uprasza się o łapeczkę, komentarz, ale też bardzo ważny aspekt, czyli subskrypcja. Bo bez subskrypcji nie dostajecie informacji, kiedy pojawia się, moi drodzy, nowy odcinek, ewentualnie post w zakładce społeczność, w tej zakładce społeczność informuje na przykład o relacjach na żywo, albo są tam dodatkowe informacje dotyczące mojego stanu zdrowia, życia i humoru. Więc polecam również tam też zaglądać, więc pamiętajcie, kliknijcie subskrybuj, bo to bardzo ważne, żeby powiadomienia przychodziły. Zaczynamy odcinek. Zapraszam. Gana to jeden z krajów, który naprawdę walczy o równouprawnienie między kobietami i mężczyznami. Chrześcijaństwo tylko i wyłącznie ten temat przyspieszyło. Tutaj mamy sąd, a tutaj mamy straż. Czyli jak tutaj się pali między ludźmi, to oni gaszą. Tak mniej więcej. Ty, no ten sąd to musi być tam, to musi być naprawdę. Powiem wam, że chciałbym kiedyś być na rozprawie sądowej w Ganie. To by była naprawdę rozpierducha ostra. Przecież oni jak ze sobą rozmawiają, są tak ekspresyjni. To co powiedzieć w sądzie, moi drodzy? Co powiedzieć w sądzie? Rozruba na 100%! Koleżka idzie z tekstyliami, ale my tekstyliów nie bierzemy. Powiem wam, że jest tak gorąco, że normalnie szefowa mi już odpływa. Powiem wam, że są takie dni, że ja normalnie odpływam i nie dam rady kręcić, bo jest po prostu piekielnie gorąco. Ale gorąc to jest jedno z utrudnień w podróży. Czekajcie, majty podciągnę, żeby mi tam dupa nie świeciła jak świetlikowi w Polsce w nocy na wsi podlaskiej. Ale drugi taki najbardziej męczący aspekt podróży to jest... No wybiłaś mnie z rytmu. Z rytmu mnie wybiłaś. Kurde. Biblia. Są Jehowi. Pozdrawiamy wszystkich świadków Jehowych. Z dużym szacunkiem podchodzimy do tematu. Niesamowite jest jak this is local language. You are English. Oh, it's okay, bro. No, don't worry. That one sounds finished. Listen to God. A ja taką gazetkę sobie wezmę, poczytam. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. A ja sobie poczytam, wiecie co? Poszerzanie horyzontów jest częścią mojej roboty. Pozdrawiam wszystkich świadków Jehowych. I pamiętajcie, jak będziecie na zgromadzeniu, to szepnijcie słówko o kierowniku. A ja teraz przeczytam, ale grafikę to macie ładną. O, proszę, ładna grafika, podoba mi się bardzo. Ładna. A przeczytam, wiecie co? O, tu jest taka. Otwieram na pierwszej tej i czytam. Listen, come to me. Chodź do mnie. God tell us. Powiedział do nas. Listen and keep alive. Słuchaj i trzymaj przy życiu. Trzymaj przy życiu. To niech będzie nasza dzisiejsza... Co to? Maksyma. Gorsze, bo nie skończyłem, bo akurat na stojaku stali. To tak się fachowo w społeczności Jehowych nazywa. Stojak. Na stojaku świadkowie Jehowych muszą wypracować w miesiącu ileś godzin. Nie pamiętam dobrze, czy to będzie 8 godzin czy 10, ale coś w tych granicach. I to jest dość ciekawe. Ale gorsze od upału w podróży, wiecie co jest? Nastręczający ludzie. Bo jeżeli co krok ludzie ci dupę zawracają, tego nie ma w Ganie. Tego nie było na wybrzeżu Kości Słoniowej, co jest piękne,
ale ludzie są najbardziej męczący. Ania ma jakieś takie ciekawe, bardzo trafne spostrzeżenie, którego nie wyłapałem za szybko. Od początku dajmy. Proszę zobaczyć. Ta książeczka jest bardzo uboga w tekst, ale Uboga jest w przepiękna w obrazki, więc to jest po prostu dla osób, które nie potrafią czytać, a można wszystko przynajmniej zrozumieć. Jest tylko po jednym zdaniu, ale wszystko na obrazkach jest opisane, o co tu chodzi. No właśnie, jak przyciągnąć człowieka, który nie potrafi czytać? Obrazkiem. Ciekawe. Tete, nie wiem czy oglądasz odcinek. Serdeczne pozdrowienia. Właśnie jedziemy na twój koncert z chłopakami. Z chłopakami lecimy, więc zrób kilka wolnych miejsc tam na widowni. Więc do usłyszenia. Będziemy za 2 godziny. No nie mogli złapać. No nie mogli złapać. Zapaliśmy busika. Busika. Cenę gościu mówi 15, Hania mówi 10, on mówi 15, 10. On mówi, ta biała kobieta chce jechać do drugiego miasta i targuje się, żeby płacić 10? No właśnie, i wytargowała. Że biała kobieta ma pieniądze. A ja do zioma mówię, widzisz panie drogi, jak dobrze z kobietą jeździć? On mówi, no to człowieku, mówi, chwila, moment i ogarnięte. Negocjacja w małym paluszku, kochani. Że ja dopiero się ogarnąłem, Afryka tylko z Hanią, moi drodzy. Tutaj koleżka nagania. Szkoła, kolejna szkoła. Numer 7284. Szkół jest tyle, że po prostu w głowie się nie mieści. A to jest funkcja naganiacza, bo ten co prowadzi nie będzie sobie dupy zawracał naganianiem. On tylko prowadzi, on jest skupiony tylko i wyłącznie na kierowaniu pojazdem. Naganiacz nagania. Przeważnie takim cmoknięciem, żeby zwrócić uwagę. Ale fajnie, że... Mamy klientelę. Koleżka w czerwonym berecie, pół flakoniku perfum machnął. Chyba na dupeczki jedzie. Koleżka po lewej w czapce zimowej do minus 10, ale też się trzyma. Powiem wam, że jest tak gorąco. Jak on tam wytrzymuje? No i ten po środku do tego, a później na koncert, a później na ryby z Tedem. Co się śmiesz? Co się śmiesz? No tak namówił nam, wiecie. Namówiłeś gościu. Chłopaki na drodze hajs znaleźli. 40 serii. Podzielili na 3, w sensie na 2. Ten podzielił i na tego. A później kierowca się wtrącił i mówi, a ja. No i wtedy cofnęli podziałkę, podzielili na 3, no i każdy dostał swój przydział. Wszyscy zadowoleni. Tutaj dziewczyny z gimnazjum. No i pojechali! Podjechali, pojechali, przyjechali. Szefowa ciasteczka takie sprzedaje. Tutaj takie kanapeczki z rybą i z cebulą. Ale patrzcie na to. Czek. Yes. This is chocolate and it's not popular in Ghana. Yes, It's not popular to see this. yes, cocoa. Coco, you grow up this in Yes. Ghana. Choco, Rasta. Masking kit. Show me the picture. Is Checking kit. Comment was
Crush. Yes. A, nice. Chocolate? Drugie wziąć? Nie, jedno na razie wystarczy. Powiem wam, że im dłużej jesteśmy w podróży, tym bardziej dokucza mi ten gorąc. No jak zauważyliście po odcinkach, wybieramy jednak hoteliki. Ich cena mniej więcej plus minus jest różna, bo ona graniczy tak między 50 a 120 zł. To jest taki przedział, między 50 a 120. Za dwie osoby rzecz jasna. No jak 50 to po 25 na łeb, jak 120 to już po 60 na łeb, tak wychodzi. W każdym razie jest po prostu taki gorąc, że w momencie, kiedy człowiek nie wypocznie, to głowa słabo pracuje przy robieniu filmów. Bo ja dzięki temu, że jesteśmy w hoteliku, dzisiaj zmontuję odcinek i prawdopodobnie ten odcinek, który wiecie, który oglądacie, no to został właśnie zmontowany w hoteliku. Więc są plusy i są minusy. Ale powiem wam, że jest taki skwar, no i Gańczycy mówią, że to nie jest normalne, żeby był taki skwar o tej porze roku. Faktycznie, no coś się zmienia, coś jest nie tak. Jeżeli jest klimatyzacja i do klimatyzacji dorzucony jest w pakiecie wiatrak, to jest wszystko, czego człowiek od życia potrzebuje w podróży, bo to jest zarąbiste. Te telewizory to dla mnie mogliby spalić. I tylko jeszcze by mi się, wiecie co przydało? Przydałaby mi się tutaj jeszcze lodóweczka. Gdyby była lodóweczka, to już by było całkowicie zarąbiście. Ta lampa, po co ta lampa? No nie mam zielonego pojęcia, ale jest. Też się zastanawiam, wiecie nad czym? Dlaczego ludzie decydują się na malowanie ścian w tak małym pokoju na tak ciemny kolor? Przecież to zabiera całkowicie w ogóle wszystko. Jest tutaj ciemno jak w norze. Ale najważniejsze, że w miarę przystępnie cenowo, bo zapłaciliśmy za to 50 zł, za tą norkę. A tam jest toaleta z prysznicem, więc jest zarąbiście. Dzień dobry. Nowy dzień, nowe wyzwania, ale mamy kłopoty, mamy problem. Szefowa przychorowała na takie kwestie związane z kobiecością. Pęcherz, zapalenie pęcherza i niestety przyjmuje tutaj furaginę, żeby sobie pomóc, ale nie jest dobrze. Mówi, że taki przeszywający ból. Tymczasem idziemy na śniadanko. Pyk. Pokażę wam, jak wygląda śniadanko, a to jest dość ciekawe, co zaraz powiem. Szefowa wszystkich szefów na śniadaniu, Bidula, która pije sobie z kakałko. Kakałko to jest takie. To, co pokazywałem wam wcześniej. 137 kalorii. Do tego oczywiście mleczko, ze względu na to, że jesteśmy w byłej kolonii brytyjskiej. No i rzecz jasna, chlebek tostowy i jajecznica, omlet. Taki dobry? Dobry, no. Dobry. Ma dużo barw. Wiecie, co jest w tym wszystkim najciekawsze? Najciekawsze jest to, że na pokój faktycznie przypada jedno śniadanie. Niesamowite. W Ganie na pokój, niezależnie ile by było osób, jest jedno śniadanie. Więc to jest dość ciekawe, że drugie kosztuje 30 cedi. Dużo, niedużo, około dychy, ale tego się nie opłaca. Nie opłaca się za takie śniadanie płacić 30 cedi, bo za 30 cedi można kupić tak: 2 ananasy, 2 awokado i bagietka albo jakiś chleb tostowy albo coś innego, jakieś inne pieczywko, w sensie takie rarytasy. No, więc smacznego. Ameryka, dlatego że w XVII-XVIII wieku, w sumie nie tylko, niewolnicy z tej części, również z Gany, z Afryki Zachodniej, byli transportowani gdzie? Do Stanów, aby pracować na farmach. Później flaga, biały krzyż na czerwonym tle. Kurczę, kojarzy się ze Szwajcarią, ale co miałaby Szwajcaria do Gany? No i rzecz jasna, kolejna flaga. Czerwony, żółty, zielony. Na środku czarna gwiazda, czyli flaga Gany. A kierownik by powiedział, że tam brakuje jeszcze jednej flagi. Haniu, jakiej flagi tam brakuje? O, właśnie tej flagi brakuje. Tej biało-czerwonej. Dlaczego biało-czerwonej? Już wam mówię. Dlaczego biało-czerwonej?
ponieważ w lutym 2024 roku polska firma, dokładnie z Bydgoszczy, PESA, produkująca pociągi, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, cały zarząd i prezesa i wszystkich kierowników wydziału produkcji, podpisała umowę z rządem gańskim na wyprodukowanie 2 spalinowych maszyn, które zostaną wyprodukowane w Polsce, a które przyjadą do Gany, moi drodzy. I prawdopodobnie jeszcze będzie podpisana umowa na 10 innych jednostek, ale tutaj trzeba mieć rękę na pulsie, więc tak. Więc polska firma PESA nie tylko będzie teraz eksportować na Afrykę, na Ganę, bo to jest pierwszy tego typu projekt na Afrykę, ale też PESA, z tego co pamiętam, to produkuje, no rzecz jasna, na Europę, co jest normalne, no i też na Azję, to też jest bardzo ważne, więc mamy tutaj Europa, Azja i Afryka, ale ekspansja. Chylę czoło, żeby wszystkie polskie firmy szły w tym kierunku. Pamiętajcie jedno, rynek afrykański jest rynkiem chłonnym, takim jak Polska w latach 90. Duży popyt na wszystko. Zobaczcie, przecież tutaj potrzebne jest wszystko. Od szkła, po stal, po plastik. Wszystko tutaj jest potrzebne, moi drodzy. Tutaj w ogóle jest chłonny rynek na auta. Chińczycy, zobaczycie jeszcze, wspomnijcie moje słowo, jaka będzie ogromna ekspansja, chociaż już jest w kwestii motoryzacyjnej Chińczyków. Ale oni zrobią jakieś takiego Matiza pewnie, takiego taniego Matiza na Afrykę, który będzie kosztował tam 15 albo 20 tysięcy, ale będzie nowy i będzie jechał. I zobaczycie, to zaleje w pewnym momencie całą Afrykę. Oni tu potrzebują wszystkiego. Rynek jest tak chłonny, że co byś tutaj nie dał, oczywiście trzeba by było dostosować do tych warunków zastanych, to przejdzie. W Ganie językiem urzędowym jest język angielski, ale w momencie, kiedy wydaje ci się, że ludzie rozumieją i ludzie faktycznie tak brzmią, jakby rozumieli, ale jak przychodzisz kupić, załóżmy 6 woreczków wody po pół litra i mówisz pani, że chcesz 1 woreczek wody, to ona ci przynosi 1 wór wody, a nie woreczek wody. W ogóle dużo jest takich komplikacji językowych i zakup wody przeciąga się do 15 sekund do 5 minut. O! Roboty szukacie? To mam dla was robotę. Pracownik potrzebny. Miesięczna wypłata 1500 sedli gańskich. 1500 sedli gańskich to nic innego jak 400, około 90 zł na nasze, oczywiście miesięcznie. No i tutaj macie numer, jak coś to dzwońcie, powiedzcie, że kierownik pozdrawia i poleca. Haniu, nie chciałabyś zostać na dłużej w Ganie? Nie, bo myślę, że to jest tylko marketing, więc to jest najwyższa, jaką można uzyskać, a normalnie pewnie dostaję trochę mniej. No właśnie, 490 zł to jest bardzo mało na takie realia. No my wydaliśmy 400 w krótkim czasie. No tak, wydaliśmy w krótkim czasie 400 zł. Jakby to nie brzmiało, ale faktycznie już wydaliśmy tutaj 350-400 zł przez kilka dni i faktycznie tutaj to nie jest tak, że liczymy, tylko jak po prostu jest ananas, to bierzemy ananasa i tak wiecie, to płynie, nie? Noclegi, nie noclegi, więc zobaczcie, osoba, która zarabia tylko 1500 gańskich sedli, nie byłaby w stanie sobie pozwolić na tego typu podróż. Tak komfortową podróż, bo faktycznie pozwoliłaby sobie na podróż, ale w zupełnie innym standardzie. Czyli ten standard, w którym ja podróżuję, to jest wysoki standard i to daje do myślenia. Burżuazja, kierowniku. To ja może machnę i sobie jakiś samochód zatrzymam, żeby mnie zawiózł jak króla. Zachcianki spełnione. Ananasik z bananasem. Hania zna ceny. Hania jest starym lisem tutaj. Stary lis. Zupki chińskie w lokalu podawane. Oczywiście zapomnij, że tam mięso jest. Czy to w ogóle tam aromat max z tego mięsa może być? Chińska zupka podawana w ten oto sposób. Every woman is a star. Każda kobieta jest gwiazdą.
z magii, ale dobry marketing. I szefowa sobie co, wodą zaleje tą zupkę chińską i jest elegancko, tak? Pani domu. Pani domu. Pewnie tak będą jeść niedługo, tak się nauczą, bo to będzie takie burżuazyjne. Szybkie. Szybkie. Przed chwilką asfalt był, a teraz już nie ma, bo takie jest życie. Raz na asfalcie, raz poza asfaltem życie płynie jak w kabinie. Kierowniku mój kochany, zobacz na to, co dziś mamy. Autostopa złapie szybko. Ty, badaj, łysy ma włosy, ale za dużo tych włosów. Słodki ananasik, proszę. Ananasik. Please. Thank you. Szefowa. Tutaj od razu obcyka. Mordo. Gizi. O kurde, jaka ramka. Mordula, co ty masz, stołeczek? Ale ramka mała. So you are from this city? No, I'm from Kumasi, where you are going. But so I was transferred to this place last 2 years. 2 years. Yes. Yeah. Do you like this place? Oh, the place is a quiet place. So the country is still developing. So there are a lot of things that we are prevented from. Enjoy the goodness in tasty meals. Frytol. Olej słonecznikowy. Kierownik poleca. Z kodem rabatowym kierownik Afryka uzyskacie 0,1% zniżki. So you are just touring to the continent. O, true. Moi drodzy, jesteśmy na dworcu autobusowym. Tutaj są tragarze, którzy śpią sobie na taczkach, a tutaj jest nasz autobusik. Jedziemy autobusikiem, bo Haneczka moce straciła przerobowe. Będziemy jechać autobusem, jak się autobus wypełni, bo inaczej to się nie opłaca, więc ciekawe, ile będzie trzeba poczekać. Ile kosztował bilecik na osobę? 40 cedi, czyli kosztował 12 zł. 12 zł. Ile to w złotówkach? Aż się zaplułem. No mówię, 12 zł. A, 12. O matko. Przegrzało kopułę. Ile będziemy jechać? Koło 130 km? Tak, Coś takiego, w ten korek. będzie dobrze. Będzie dobrze. Hello. Powiem wam, że plecaków nie zostawiamy w kabinie w tym luku bagażowym z prostej przyczyny. Bo niestety będzie trochę tych przystanków na trasie, no i te plecaki mogą zginąć. Siłą rzeczy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te plecaki nam zginęły, więc musimy sobie inaczej radzić. Teraz koleżka marketing robi odnośnie medycznych tableteczek na nerki, na wątrobę, na przykład na jelita. No i powiem wam, że no, nikt nie ucieknie z autobusu, no, wszyscy muszą wysłuchać, bo wszyscy siedzą, czekają. No i taka sytuacja, no. Ja już nawet wyłapuję w ogóle sens w ogóle tego, co on mówi. Mówię wam, że 2 tygodnie, 3 tygodnie jeszcze tutaj i normalnie już będę miał rezydenturę tutaj. Kupujesz 4, dostajesz 1 gratis. Czujesz to? Marketing? Jaki? Kierownik. Może kod będzie zniżkowy dla was, 5% dla te tapsy. Ale macie daleko, bo ponad 7,5 tysiąca kilometrów tutaj. Ale może się opłaca. Może się opłaca za 5% od kierownika z kodem. Proszę zobaczyć, jaki wielki ekran, jaki wielki telewizor. Powiem wam, że nawet bez okularów bym widział, co się tam dzieje. A jesteśmy praktycznie na końcu autobusu. Ludzie normalnie z nich płynie. Oni nie są zaadoptowani. Płynie z nich. O kurde, szefu coś będzie włączał. Hania, wyobraź sobie, on włączy jakąś muzykę na cały głos. O nie, tak będzie, no. O kurde. Tak się wydarzy. Wyobrażacie sobie, że msza idzie. Kurczę. Wszyscy, którzy są niewierni, będą wiernymi po tej trasie.
Będą wychodzić z autobusu na kolanach i obchodzić autokar 3 razy na kolanach, aż do krwi. Tak jest. Szanowni Państwo, kończymy na dzisiaj ten odcinek. Proszę się o łapeczkę, komentarz i podanie odcinka dalej. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo jeśli nie będziecie subskrybować, to nie będziecie wiedzieć, że są nowe odcinki. A jak nie będziecie wiedzieć, że są nowe odcinki, to wasza podróż przez życie z kierownikiem przestaje nabierać sensu. To co? Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie kciuki, żebym nie wymiotował. Powiecie, że mam chorobę lokomocyjną. Nie wiem, dlaczego dałem się skusić na autobus. A Hania teraz się ze mnie nabija tutaj śmiesznie. Prawda. Właśnie. 130 km autobusem to jest tragedia, moi drodzy. Już lepiej jechać 3000 km autostopem. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiamy serdecznie z Gany. واللجوء والظلم حايم يلا القضايا والحقوق رافعين